SUV-y coraz bardziej na rynku rozpychają się łokciami, jednak w ich cieniu powstaje nowa siła w postaci uterenowionych kombi z podwyższonym zawieszeniem, a także licznymi plastikowymi dodatkami. Każdy producent praktycznie posiada takowe auto. Volkswagen ma swojego Alltracka, Skoda ma swojego Outdoora, a Volvo reprezentuje cross country. I jak już się pewnie zorientowaliście za sprawą tego napisu pode mną, a także mojej ekstra bluzy, z nami dzisiaj jest Volvo V60 Cross Country. Zmian w porównaniu do zwykłej V60 jest kilka i są one widoczne gołym okiem. Pierwsze, co rzuca się w oczy, jest to oczywiście grill o strukturze plastra miodu. 3 zaś słonięte okienka sygnalizują nam, że mamy do czynienia z aktywnym tempomatem, który jest tutaj opcjonalny. Oczywiście z przodu, jak i z tyłu na zderzakach znajdziecie dodatkowe listwy ochronne, podobnie jest też z listwami progowymi, a także wokół rantów całych błotników znajdziecie plastikowe dokładki. A to, czego nie widać, to zmieniono programowanie ESP i sprzęgła Haldex. Pojawiły się też wytrzymalsze osłony podwozia, co też zresztą sprawdziliśmy. W kontakcie z piaskiem nic nie odpadło, nic się nie połamało, a nasza V60 prześliznęła się brzuchem bez uszczerbku na zdrowiu. Inne są tutaj także elementy zawieszenia zapożyczone z większego modelu XC70 i to by było na tyle. Sumarycznie daje to 20 cm prześwitu, czyli o 6,5 cm więcej niż w przypadku zwykłej V60, która w tym przypadku na pewno by zawisła. Co ciekawe, XC60 wyższa jest jedynie o 3 cm. Podsumowując, projekt Cross Country jest to kawał dobrej kreślarskiej roboty, uzupełnianej przez genialną paletę kolorów, a także 18 i 19 calowe felgi. U nas znajdziecie 19, a opona ma profil 235×45. Nie jest to zbyt terenowy konfig, ale o tym później. Wnętrze sprawia wrażenie solidnego, poza małymi wpadkami. Pierwszą z nich jest centralna część deski rozdzielczej. W kontakcie z kolanem czasami lubi sobie potrzeszczeć. Jest bardzo estetycznie wykończona za sprawą metalu szlachetnego użytego do wykończenia tej części. Może tutaj być jeszcze oczywiście element drewniany. Wszystko jest pięknie, tylko cała sielanka kończy się zaraz z zalewarkiem skrzyni biegów. Od tego miejsca zaczyna się plastik, który jest powlekany czymś w rodzaju gumy i po 16 tysiącach kilometrów przebiegu, czyli po takim przebiegu jak ma nasz egzemplarz, niestety już ten plastik zaczyna wyglądać źle, gdyż jest obtłukiwany przez różne przedmioty i myślę, że gdy to auto będzie miało w okolicach 100 tysięcy kilometrów przebiegu, ten plastik po prostu się złuszczy. Ostatni swój zarzut kieruję do boczków drzwiowych, a właściwie to do kieszeni znajdujących się w ich dolnej części. Są wykonane ze zbyt cienkiego plastiku, co w połączeniu z dość mocnym systemem Harmana-Kardona wprawia je w rezonans i potrafią się zatłuc. Do reszty wnętrza nie można się przyczepić. Tapicerka na podłodze wykonana jest z grubiańskiego materiału, skóry są wysokiej jakości, podobnie zresztą jak reszta plastiku we wnętrzu. Z przodu siadamy na mega wygodnych fotelach typowych dla Volvo. Są one jednymi z najwygodniejszych w ogóle, a do tego wykończone je w bardzo estetyczny sposób i przeszyto brązową nicią. Wszystkie najistotniejsze funkcje wyciągnięto na środkową część deski rozdzielczej i tej w naszym egzemplarzu naprawdę warto się przypatrzyć ze względu na to, że każdy przycisk jest tutaj wykorzystany, z czym się pierwszy raz spotkałem w przypadku Volvo. Miejsca we wnętrzu jest wystarczająco, chociaż subiektywnie jest jego trochę mniej niż było to w przypadku ostatnio testowanego Lexusa IS. Potwierdzają to także suche dane. W bagażniku zmieścicie 430 litrów, ale za to ma on regularne kształty, jest bardzo dobrze wykończony. Pod jego podłogą znajdziecie dojazdowe koło zapasowe, natomiast gdy złożycie oparcia tylnej kanapy, uzyskacie płaską podłogę. Co ciekawe, środkowy fotel można złożyć na płasko, dzięki czemu przewieziecie tutaj chociażby narty, a także 2 pasażerów, którzy nadal będą mieli dość komfortowe warunki. No to co? Ruszamy. Szczerze mówiąc, do tej części testu miałem największe obawy ze względu na to, że Volvo nie jest zbyt lekkim samochodem. No i również jej cały układ napędowy nie jest pierwszej młodości. Jednak dość dobrze sobie, jak się okazuje, radzi z tym samochodem. W szczególności poczciwa D5,
która w przypadku V60 Cross Country nazwana jest jako D4. Ma przepięknie brzmiące 5 cylindrów, wspomagane przez dwie turbosprężarki. Generuje 190 koni, moment obrotowy na poziomie 420 Nm, a także według producenta spala średnio 5,7 litra na 100 km. Na bank. A więc tak, jeżdżąc na trasie musicie liczyć się minimum z wartościami w okolicach 6 litrów. Autostrada owocuje średnim zużyciem w okolicach 8 litrów, natomiast po mieście zużyjecie litrów 10. Tak więc niezależnie od tego, jakie proporcje przyjmiecie podanych przeze mnie liczb, nie ma szans na osiągnięcie katalogowego spalania. Za to silnik ciągnie jak szalony, niezależnie od tego, z jakich obrotów ruszamy. To jest oczywiście sprawka dwóch turbosprężarek, a także tego, że nasza skrzynia biegów, mimo tego, że również jest leciwa, podobnie jak motor, to ma napisany genialnie swój program. Niepotrzebnie nie redukuje biegów, stara się jechać jak najdłużej momentem obrotowym, chyba że naciśniemy bardzo głęboko pedał gazu. Wtedy oczywiście redukuje biegi, jednak swoją charakterystyką bardziej mi przypasowała i szczerze mówiąc bardziej wolę tą skrzynię w swoim samochodzie niż skrzynię DSG. Tak na marginesie, gdybyście skonfigurowali swoją V60 Cross Country z napędem tylko na oś przednią, dostaniecie silnik 2-litrowy, oczywiście diesel, dysponuje on mocą 190 koni, czyli tak samo jak tutaj, jednak ma o jedną turbosprężarkę mniej i również o jeden cylinder mniej. W zamian za to skrzynia biegów posiada 8 przełożeń, dzięki czemu pierwszą setkę osiąga o ponad sekundę szybciej, a także zużywa w okolicach 2 do 3 litrów średnio mniej paliwa. Także myślę, że jest to ciekawa alternatywa i warto przemyśleć ten wybór. Dla szukających odmian benzynowych przygotowano jedynie mocną turbobenzynę, dysponującą mocą ponad 250 koni, ma pojemność 2,5 litra, nazywa się T5, a także genialnie brzmi dzięki temu, że ma 5 cylindrów. Zawieszenie dostaje 5 za to, że odizolowuje nas kompletnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Nie pozwala zbytnio też V60 przechylać się w zakrętach, auto jest cały czas pewne w prowadzeniu, a także pozostaje komfortowe. Mimo tego, że mamy dość duże, bo 19-calowe felgi, również w warunkach, gdzie asfalt bądź też droga żwirowa nie jest najlepszej jakości, do naszych uszu nie dochodzą niepokojące dźwięki. Zawieszenie ma dość ciężkie zadanie. Ciężkie, bo nasz egzemplarz waży 1761 kg. Jednak sprawuje się on naprawdę dobrze i w porównaniu do objeżdżanej przez nas niedawno XC60, który jednak niestety Wam nie zaprezentujemy, jest dużo bardziej zwinny w prowadzeniu i przyjemniej się przede wszystkim prowadzi. Nie ma tutaj także problemów z podsterownością, więc V60 Cross Country nie jest podsterowcem. Do tego ostatniego przyczynia się napęd realizowany przez sprzęgło Haldex. Dzięki temu, że specjalnie do wersji Cross Country został napisany całkowicie nowy program obsługujący to sprzęgło, zarówno na trasie, jak i w terenie V60 bardzo dobrze sobie radzi. Dla wymagających nieco więcej od właściwości terenowych przygotowano także system pomagający zjechać ze wzniesienia. Tak naprawdę jedynym minusem tego samochodu okazują się hamulce, które nie są zbyt skuteczne i po prostu nie radzą sobie najlepiej z masą tego samochodu. Mimo że auto ma charakter dość leniwy, zastosowane wspomaganie elektryczne układu kierowniczego skutkuje tym, że jest on naprawdę precyzyjny i niezależnie od prędkości, z jaką podróżujemy, czy są to prędkości rzędu 50 km czy 150 km na godzinę, samochód jest cały czas pewny w prowadzeniu i czujemy się w nim naprawdę bardzo bezpiecznie. Na koniec standardowo cena. Podstawową wersję Cross Country kupicie za 141 tysięcy złotych. Jest tam do dyspozycji wtedy 2-litrowy silnik diesla o mocy 150 koni. Z kolei gdybyście się rozglądali za taką wersją jak nasza, maksymalnie doposażoną, będziecie musieli zostawić w salonie 251 tysięcy złotych. Troszkę to dużo, ale gdybyście zastanawiali się jeszcze między tym a XC60 i szukali gdzieś oszczędności,
nie znajdziecie ich, ponieważ te auta z identycznym wyposażeniem wycenione są praktycznie identycznie. Dla mnie wybór jest oczywisty. Gdybym zastanawiał się między tymi dwoma autami, na 100% wybrałbym V60 Cross Country, ze względu na to, że dużo lepiej trafia w moje gusta, fajniej się prowadzi, nie jest wcale szczególnie mniejsza, no i przede wszystkim jest turbo podniesionym kombi. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, prosimy o zostawianie łapek w górę. Z kolei, gdy macie jakiekolwiek pytania, bo oczywiście nie zdążyliśmy tutaj powiedzieć o wszystkim, zapraszamy do komentarzy i również do subskrypcji naszego kanału. Na razie.